Kto pociąga za sznurki w Cell? Temat korporacji Cell już poruszałem wielokrotnie w moich starszych filmach, które za pomocą linków możecie obejrzeć, jeśli tego nie zrobiliście. Opowiadałem już, jak Cell przyjął władzę nad światem oraz rozmawialiśmy o tym, czym jest oskurowanie. Jednak nigdy nie poruszyłem dogłębnie tematu odnośnie tego, kto tak naprawdę rządzi w korporacji Cell. Oczywiście, ktoś złośliwy krótko i prosto powie, że rządzi tak zwana Rada Nadzorcza i tutaj ten ktoś ma zdecydowaną rację. Można kończyć film, ale tak na poważnie, jest to ogólnikowe. Nie mógłbym nazywać lorowym świrem, gdybym nie wygrzebał nieco informacji na ten temat. Ale zacznijmy po kolei dla przypomnienia sobie paru rzeczy oraz dla osób nie będących w temacie. Tactical options available. Cell w Crysis 2 to zbrojne ramię Hargrave Rush, które zostało oddelegowane do ewakuacji Nowego Jorku i opanowaniu porządku. W rzeczywistości prowadzili eksterminację większości zarażonych i tropili proroka, uznając go winnego rozprzestrzenianiu się wirusa manhattańskiego. Po wydarzeniach w Crysis 2 ówczesny zarząd Cell nie tylko zdołał uniknąć odpowiedzialności za zbrodnie wojenne i poniesienie klęski w kwestii opanowania sytuacji w Nowym Jorku, gdy mieli wówczas pełną jurysdykcję. Oni jednakże przekuli to w sukces. Propaganda, przekupstwo sędziów sprawiła, że Cell wygrzebało się z łajna. Wówczas po rozprawach sądowych, kiedy faktyczną władzę nad główną firmą sprawował drugi z żyjących właścicieli, Carl Ernst Rush, to już wtedy rozpoczęły się podchody. Cell przeszło restrukturyzację i stało się dostawcą zasobów energii. Stali się korporacją Cell, którą zarządzała tzw. Rada Nadzorcza. To właśnie członkowie tej rady zdetronizowali Rusha ze stanowiska jako winnego tego, co zaszło w Crysis 2. Moim źródłem wiedzy są informacje, które można wyciągnąć z datapadów Crysis 3, ale także zaciągnięte informacje z książki Crysis Legion, a także Crysis Eskalacja. Wiemy na pewno, że Rada składała się z co najmniej tuzina członków zarządu, a nawet może i więcej, gdzie głos decydujący miał mieć niejaki prezes. Można te informacje wyczytać z Crysis Eskalacji, gdzie jest rozdział poświęcony prorokowi i psycholowi, gdy ci walczą z wojskami Cell na Syberii. Rada Cell oglądała wówczas na żywo z kamer żołnierzy rozgrywającą się rzeź, wtedy gdy żołnierze Cell walczyli z prorokiem i psycholem. Jak w książce pisze, sala miałaby być wypełniona członkami zarządu. Można więc odnieść wrażenie, że członkami zarządu byli przedstawiciele elit, magnatów mających ówczesne udziały w Cell, biznesmeni, politycy, naukowcy i wojskowi. Warto, drodzy Państwo, sobie zaznaczyć, że nawet sam Dominic Lockhart należał do członków zarządu dawnego Cell, gdy ten był zbrojną organizacją znaną nam z Crysis 2. Już wtedy, jak wynika z Crysis Legion, komandor Lockhart został przyjęty i mianowany członkiem Rady Nadzorczej, gdy ten otrzymał pełnię władzy kosztem Hargrave'a nad żołnierzami Cell, gdyż zarząd zagłosował za wotum nieufności dla ówczesnego prezesa i głowy organizacji, Jacoba Hargrave'a. Dominic Lockhart stał się wówczas bohaterem i męczennikiem Cell, symbolem nieustępliwości i lojalności, gdyż jak dobrze wiemy, Alcatraz skrócił go o głowę. A więc, kto był członkiem zarządu? Więcej konkretów mamy w Crysis 3. Na pewno jest nim niejaki dr Khan. Jego datapady odnośnie badań nad cepidami i jego teoriami nad fazami kolonizacji cepidów były wielokrotnie przedmiotem moich filmów. Jak się okazuje, ten jegomość jest członkiem zarządu Cell. Co warto zaznaczyć, jest on przykładem tego, który idzie trochę pod prąd, gdyż on wydaje się gościem, który nie idzie za resztą swoich towarzyszy z zarządu, ale też sam niezależnie myśli.
Jako jeden z niewielu, jeśli nie jako jedyny, przewidział to, co może się stać odnośnie fazy trzeciej Cepidów i to on stanowczo był przeciwny działaniom zarządu, który w pewnym momencie Crazy 3 nakazał użyć Archanioła do eksterminacji Kopuły Wolności. Naukowiec ostrzegał, że promień Archanioła, choć może zniszczyć Cepida Alfę, a w sumie nawet należy to uznać za pewnik, ale ceną tego mogłoby być przebicie i uszkodzenie skorupy ziemskiej, tym samym pieczętując los ludzkości, eliminując planetę i nas samych. Kolejnym przykładem jest inny naukowiec, a mianowicie dr Hurst. Jego przykład jest przeciwnego bieguna. On jest bezwzględnie lojalny Cell i pomimo ostrzeżeń doktora Kana zbagatelizował obawy odnośnie możliwości zniszczenia Ziemi, byleby postawić na swoim i dla reszty zarządu. Ich wzajemne korespondencje zawarte w datapadach dają wrażenie, że zarząd Cell jest przynajmniej w jakimś tam stopniu rozbity na obozy, a potencjalny rozłam mógłby być niezwykle ciekawy odnośnie potencjalnej fabuły do Crysis 4. Trzeba także zaznaczyć, że można odnieść wrażenie, że Dr. Hurst jest wyżej ustawionym członkiem Rady w porównaniu do doktora Kana, gdyż jak wyczytać można z datapadów, Hurst czytał raporty Kana, ale ten go zbagatelizował, ponadto prawdopodobnie rozkazy wydawał Hurst, będąc tym głównym naukowcem, przez co Kan miał związane ręce. Trzecim przykładem potencjalnego członka zarządu wykonawczego Cell jest niezwykle intrygujący, gdyż mamy tutaj naszego polskiego reprezentanta, magistra Danielewskiego, piastujący stanowisko sekretarza zarządu Cell. Nie znamy jego dokładnie imienia, wiemy, że to jest literka P. Z innych postaci wartych odnotowania, które przywinęły się w datapadach i w teorii mogłyby być członkami Rady, to kapitan L.J. Harris, przedstawiciel oddziału wsparcia strategicznego tzw. inicjatywy Blackheart Cell, Ivan Goodwood. Jego nazwisko jest warte odnotowania, gdyż on rzetelnie rozpisywał w datapadzie plan działania Cell po wydarzeniach w Nowym Jorku, w tym też chęć przegłosowania i wyrzucenia ówczesnego prezesa Karla Ernsta Rusha oraz chęć opracowania działania nanoskafandrów, by móc je tworzyć na własną rękę. Odważnie mogę stwierdzić, że Goodwood może być jednym z ojców sukcesu rozwoju Cell i w mojej intuicji może on być tym tak zwanym prezesem Rady Nadzorczej. Oczywiście nic nie jest potwierdzone, a bazujemy na moich spekulacjach. Co prawda, w Crazy Legion pojawia się kilka nazwisk odnośnie Cell, ale tam już bez konkretów. Dodatkowym argumentem tego stanu rzeczy jest fakt, że wydarzenia między Crazy 2 a Crazy 3 dzieli ponad 20 lat. Widać, że to typowi goście w garniturach. Jest ich 3. Psychol ich wita mówiąc: dobry wieczór członkom Rady. Tym samym mamy pewność, że schwytani i wkrótce torturowani przez Sykesa mężczyźni nie są kompletem Rady Nadzorczej. Krytek zostawił tutaj ogromną furtkę, gdzie Psychol może kontynuować poszukiwanie każdego członka zarządu Cell, by tę organizację zniszczyć raz na zawsze, doszczętnie. Tym samym pieczętując chęć zemsty za cierpienie i krzywdę na nim oraz na innych wszystkich oskurowanych. Przechodząc do podsumowania dzisiejszego filmu, nie sposób odnieść wrażenia, że w dużej mierze bazują na spekulacjach i bardzo ograniczonych informacjach, dodając co nieco swoje 5 groszy. Informacje, jakie dostarczają nam książki i samo Crazy 3, wynika, że sala była wypełniona ludźmi, ale tutaj możemy sobie polemizować, że pomieszczenie było jak duże i czy ten stół był za duży, czy za mały. Wiecie, o co chodzi. Nie jest nam znana dokładna liczba. Bazujemy na spekulacjach, ale mamy pewne 3 nazwiska. Jest to dr Khan, dr Hurst i Danielewski, będący sekretarzem. Samego Dominika Lockharta można uznać za honorowego, ale już zmarłego członka zarządu Cell, mianowany za swojego życia, nim został zabity przez Alcatraza. Stał się ten wówczas symbolem
i męczennikiem dla korporacji Cell, znany nam z Crysis 3. Są także inne wspomniane imiona i nazwiska, ale czy te postacie piastują na tyle wysokie stanowiska, by móc uznać ich za członków Rady? Raczej to wątpliwe. I tak dużo z tych rzeczy, które wymieniliśmy, graniczy między prawdą a fałszem. Być może Crytek specjalnie zostawiło szczątkowe informacje, by w przyszłości do tego wrócić w kontekście kolejnej części gry. Ale kiedy to nastąpi? Cóż, na to pytanie odpowiedzcie sobie sami. Ja się z wami żegnam. Dziękuję, że dotrwaliście do końca. Sullivan out.